Cześć, siema, witajcie. Tutaj Dekryst i dziś pokażę, jak udostępnić katalogi w systemach Linux za pomocą Samby przez protokół SMB. Udostępnię 4 zasoby. Pierwszy będzie pozwalał bez logowania na odczyt i zapis, drugi tylko na odczyt, następny będzie wymagał podania nazwy użytkownika oraz hasła i pozwoli zarówno na odczyt, jak i zapis, a ostatni będzie pozwalał na odczyt, ale po zalogowaniu również na zapis. Jeśli używacie Firewalla, to pamiętajcie o odblokowaniu odpowiednich portów. Zaczynam od instalacji pakietu Samba. Dodaję użytkownika o nazwie zasób, którego następnie użyję do autoryzacji. Tworzę katalog Dekryst, a w nim podkatalog test. Zmieniam właściciela na użytkownika zasób. Oraz nadaję pełne uprawnienia dla wszystkich. Przechodzę do katalogu z plikiem konfiguracyjnym Samby. Jeśli tak jak ja macie już utworzony plik o nazwie smb.conf, to zmieńcie jego nazwę, jeśli jednak nie, to możecie od razu wrócić do katalogu domowego. Przechodzę do tworzenia nowej konfiguracji. Struktura tego pliku składa się z sekcji oraz parametrów, gdzie nazwy sekcji pisane są w środku nawiasów kwadratowych, a wartości przypisywane są do parametrów przez znak równości. Pierwsza sekcja nazywa się Global, a jej parametry dotyczą wszystkich zasobów. Ustawiam grupę roboczą na Workgroup. NetBIOS Name na YouTube, co jest zgodne z moją nazwą hosta. Teraz Security na User. Map to Guest dla przypadku, kiedy zostanie podana nieprawidłowa nazwa użytkownika. Konto gościa na Nobody. Oraz opcjonalnie Available na Yes. Zapisuję zmiany i wychodzę z edytora. Poleceniem testparm sprawdzam poprawność ustawień. Dodaję użytkownika do Samby i ustawiam hasło, które będzie wykorzystywane przy logowaniach do zasobu. Na koniec uruchamiam usługę, tworząc dowiązanie, aby uruchamiała się automatycznie przy starcie systemu. Zwróćcie uwagę, że jej nazwa różni się w zależności od dystrybucji. Edytuję plik konfiguracyjny. Dodaję zasób o nazwie testowy. Ustawiam ścieżkę na Dekryst. Dodaję komentarz. Pozwalam na logowanie się gościa przez parametr public. Zezwalam na zapis i ustawiam Guest Only na Yes, by połączenia od razu były kierowane na konto gościa. Wydaję polecenie testparm i restartuję usługę.
Sprawdzam jeszcze IP serwera. Przechodzę do Windowsa. Otwieram zasób. I sprawdzam, czy działa prawidłowo. Edytuję konfigurację. Zmieniam wartość parametrów writable na no. Zapisuję i restartuję usługę. W ten sposób zablokowałem możliwość wprowadzania zmian w zasobie. Tworzę nowy zasób o nazwie logowanie. Podaję ścieżkę. Opcjonalny komentarz. Wymuszam logowanie. Zezwalam na zapis. I uprawniam użytkownika. Można dodać więcej userów, oddzielając ich nazwy spacjami lub przecinkami. Zapisuję zmiany i sprawdzam poprawność parametrów. Restartuję usługę i jeszcze zaktualizuję uprawnienia, by wyeliminować ewentualne problemy. Wchodzę do pliku konfiguracyjnego i dodaję zasób, który dla odmiany nazwę z dużej litery. Pozwalam na połączenia gości. Ustawiam read only na yes, co działa identycznie jak writable ustawione na no. Dla pewności ustawiam quest only na no. Oraz tworzę listę użytkowników z uprawnieniami do zapisu. Można też użyć symbolu małpy, aby nadać uprawnienie dla grupy. W moim przypadku zadziała to tak samo, ponieważ w grupie zasób jest tylko użytkownik zasób. Testuję poprawność wprowadzonych zmian i restartuję demona. Utworzę jeszcze dla testu plik, który powinien być widoczny z poziomu innego systemu.
Aby móc wprowadzać zmiany, trzeba podać login oraz hasło. Z poziomu Windowsa można to osiągnąć wybierając opcję Mapuj dysk sieciowy, a następnie zaznaczając Połącz przy użyciu innych poświadczeń. To już wszystko w tym materiale. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi treściami na kanale. Na razie, cześć!